ogóle fenomenalne jest to, że wczoraj nie padało i namiot był mokry cały, a dzisiaj padało i namiot nie jest mokry. Bo wczoraj był mokry od środka, więc nie mogło padać. Dzisiaj jest sucho od zewnątrz, a padało. Do you think this is your time? Jakbym szedł Camino, no w sumie idę tylko kawałeczek na wylotówkę, ale przed chwilą jakiś dziadek mnie zaczepił i powiedział mi, że nie pani na Camino, tu tutaj w prawo. A ja mówię, że ja do Portugalii, on się pyta, czy do centrum, do Portugalii, to się nie dogadaliśmy. Autostrady już widzę co prawda z daleka, ale leje tutaj jak cholera cały czas no i nie chciałbym, żeby mnie zmoczyło w sumie, a już jest późno i dzisiaj przejechałem, miałem auto bezpośrednio do portu i gówno przejechałem dzisiaj. O, doszedłem przez przypadek do placu tego, gdzie te byki ganiali i zabijali. To trochę jak w Maroku wygląda. Generalnie mam chyba dobre ciuchy na sobie, tak mi się wydaje. Cholera, idę już i idę i powinien zacząć się pocić, ale jeszcze nic nie czuję i wygląda na to, że ja w ogóle nie zacznę się pocić, nie? Więc generalnie jest całkiem, wydaje się, że one są całkiem spoko, bo oddychają, także są ok. Myślę, że sobie tutaj stanę i będę łapał tutaj, bo po co mam iść dalej, skoro to jest tak daleko. Dobry news jest taki, bo to jest jakieś 2000 km na zachód od Polski, a czas jest cały czas ten sam. Więc dzień jest jakieś 2 godziny dłuższy nawet, ale temperatura się zmieniła i jest zimno. Kurde, stoję tutaj tak długo, że w zasadzie nie wiem co tutaj robię. I właśnie skumałem się też przed chwilą, że wodę zapomniałem wziąć. Od rana nic nie piłem w sumie i do tej pory mi to nie przeszkadzało, ale teraz zaczęło. Tak mi dobrze szło, przez całą Europę się wpierdzieliłem w jakieś gówno. I teraz nie mogę stąd wyjechać, no i głodny trochę jest. Hiszpanie są dziwni, Hiszpanie się boją. No jadę tak gdzie ty, no ale nie mogę cię zabrać, bo mi zabrania firma, no. Jak się człowiek pyta na stacjach, to tacy, no niby niektórzy pomogą, wezmą, bo jeździli kiedyś, nie, ale niektórzy tacy przestraszeni cały czas są. Jestem w jakiejś hiszpańskiej wiosce na północy. W nocy padał trochę deszcz, generalnie jest zimno i nie wiem ile ludzi tutaj mieszka, ale na pewno nie więcej niż paręnaście tysięcy, aż to jest kurde tak jakby było u Madrytu się położył. Trzeba gębę umyć. Z umycia zębów to nie mogę żyć z samego rana. Hola. Będę miał stolikę, żeby sobie kanapkę głupią zrobić. Mam nadzieję, że nie obudzę kierowcy. Nastereczek sera mam. Jest. Mam hiszpańskie chorizo. Jakieś dziwne chorizo. Coś mi się nie chce oderwać. Jest. Mam bułeczkę zrobioną. Polecam tą markę, jest najtańsza, taniej niż w Lidlu. Jest prawie 15, są tutaj na tej stacji od samego rana. Stoję w jednym miejscu, w drugim, w trzecim, w czwartym, na rondzie, wszędzie, nikt mnie nie zabierze. Chcę jechać tu, jestem tu i wszyscy jadą tam. Jakieś tam prawo Marfiego to musi się nazywać, któreś tam. A wiecie jeszcze co jest najgorsze w takim czekaniu na stacji cały dzień? To, że jedzenie nie czeka, bo jak człowiek nie jedzie, to nie jest tak, że mu się jeść nie chce. Moje tygodniowe jedzenie zakupione wczoraj skończyło się dzisiaj. Nie no, ale tak ogólnie jest spoko, tam przeklinam, tyle przeklinam. No, czasami trzeba poczekać po prostu, no jestem w strasznie słabym miejscu. Około 10 godzin udało mi się wydostać ze stacji i przejadę 30 km. Wygląda to w sumie u Juni w Ameryce Południowej. Pustki same dookoła, jakieś ciężarówki stoją. Ja mam jaką piękną córkę, miał ten chłop, ja pierdzielę w ogóle.
wiadomo, że farbowana, bo Hiszpanki w postaci blond to raczej nie występują. No tak mi się wydaje przynajmniej, że farbowana, ale ładna była strasznie. Azucarera. Musi być nazwa silosu cukrowego. Może dlatego tak ładnie pachnie w okolicy, bo tutaj się z czegoś cukier robi. Ale nie wydaje mi się, żeby to żółte pole było burakami cukrowymi. Ale pewno nie trzcinem cukrowym. Trzcina wiem jak wygląda. To odkrywam jakąś taką Hiszpanię, której się nie spodziewałem odkryć tak naprawdę. Nie, jakieś wiochy zabite dechami, jakieś kurniki, tutaj cukrownie, jakieś takie. Tam na zachodzie to wszyscy opływałem tylko tak, no, jest wjazd, 92 km. Mam nadzieję, że się uda. Patrzę przynajmniej jak na debila. Wiesz co wam powiem, co jest dobre w podróży? Jak byłem w Gdańsku, to Polaków bez mleka bym nie tknął. Nie wiedział co to za gówno. A jak jestem w podróży, to wtedy pierdzielam cokolwiek. Przed 2 dni temu było niedobre, ale już jestem tydzień poza domem. A większość ludzi się pyta, no ale co ty jesz w podróży, nie? Wszyscy myślą, no jak to przeżyć dzień bez obiadu, no jak to, nie wiem, zjeść tylko 2 kanapki w ciągu. Ja powiem wam, że da się i to wcale nie jest takie straszne, no jest człowiek w drodze, myśli o tym, że jest w drodze, myśli w ogóle o czym innym, nie myśli o tym, że chce jeść, myśli o tym, że chce dojechać, gdzieś wyjechać, spotkać się z kimś, nie wiem, zdążyć do sklepu, takie chwilowe cele się ma wtedy w głowie i człowiek zapomina o tym języku. Georgi. Georgi. ¿Y tú vives dentro de las montañas? Cerca de ellos. Cerca de montañas, okej. Jadę nigdzie. Nie wiem, pan mnie złapał, pan mnie zaprosił do siebie do domu, gdzieś jedziemy, jutro będę kontynuował, a może mecz obejrzymy. Generalnie jest całkiem fajnie. Zjechaliśmy z autostrady. Autostradą nie jadę już od dłuższego czasu, jak wiecie. I jedziemy jakąś już drogą 4. albo 5. rzędu, tyle że ma asfalt i generalnie to wygląda jak zupełnie inny świat, tu nic nie ma, to są same rośliny, to jest jakieś pustki, przestrzeń i w ogóle tak mówię, że jak na autostradzie świat wygląda zupełnie inaczej, ciężarówki, pełno samochodów, duży ruch, nic nie widać prawie, a tu się zjeżdża i jestem w tym samym kraju, ale ten kraj wygląda zupełnie inaczej, jakbym w ogóle, jakbym się teleportował, jakbym był zupełnie gdzie indziej, tyle przestrzeni, niesamowite. Nie wierzcie w to, że jest przeludnienie na ziemi, bo go na pewno nie ma. ¿Quién lo va a preparar? Mi mujer. No, lejos de ti. Wygląda trochę jak na polskiej wsi. To meu libro. Oye, podemos decir así. Meu libro. Olha. Aquí es mi foto, ¿no? Sí, sí. Con una lama. Oh, ¿Eso qué es? muy bien. Eso es un mono. Uy, qué mono. Uy, qué Es chulo. un mono extraño. Soy yo. Y aquí es un motorista de camión. Y cocinamos juntos. Y todo el mundo me dice que son camioneros, son locos, peligrosos, así, y me ayudaron. O sea, es una cosa con ustedes. De quién pillas. Depende de qué, mas siempre personas son mejores que uno piensa, ¿sabes? Siempre. Esta es capital, Brasilia. Sí. Es una ciudad, oye, aquí, es una ciudad que es paralela. Oye, esta parte está aquí mismo. Aquí es mi... ¿Puede ver? Le ve este libro para mostrar a todo el mundo, ¿sabes? Una oasa, puede ver, que es un poco de agua y ya hace ver todo verde. Por eso agua es súper importante para vida. Aquí no entendemos tanto. O sea, ustedes tal vez entienden porque viven en un pueblo. No la Más, apreciamos. sí, personas que viven en Madrid, ¿sabes? Usan agua así y no les importa, Qué ¿no? bonito. Coca-Cola, jest chleb, jest zupa i są pikanczki, papryczki pikantne. Está super pikantne. ¿Vinagre? ¿Usas? Vinagre. No, normalmente, Ocet. o sea, Vinagre. ocet, Sí. vinagre, ocet. Sí. Ya, podemos dar un poco así. No, échate Pero- tú como tú quieras. No, porque es coisa, olha, que eu não uso, eu uso só sal e pepper. Ah, no. Estoy Não é que eu uso ou não uso, mas eu posso usar para provar. Como quieras. Mas não sei Vas quanto. a estudiar. Diga. Ya. ¿Ah? Pues, ty zabraj. Może to jedna czynnika taka. Chicharicos. To jest skóra ze świni. Świni? Znaczy świnia. A ma taki no smak niż chipsy. Ale nie wiem jak to wytłumaczyć jak to Limpie, smakuje, limpie, to ale tam Está smakuje. mojando. To jest dobre. A mí me encanta. ¿Sí? Sí. Jadę sobie
w kierunku Portugalii. Dzisiaj może dojadę dokądkolwiek. Powoli dojeżdżam do granicy. Mira. Sí. Ya tengo eso. Entonces, muchas gracias, sí, por confianza y por ayuda. Gracias a ti que has confiado en nosotros. Es como no confiar, ¿no? Ajá, Vale, adiós. muchas gracias. Ay. Adiós. Ahí. Ya van, porque no gusta decir chao. Cada vez cuando viajo, Sí. próximas personas me hospedan y te dicen chao y chao y chao. Está súper, Pues en súper búlgaro, triste. dovizdeni. Do widzenia. Sí, Do en widzenia, búlgaro. do widzenia, do Gracias, widzenia. Afonso. Bułgaria i Polonia, no? Para siempre. Sí, Para siempre. Polonia. W ogóle ludzie naprawdę fenomenalni i kurczę no tak jest, jak się podróżuje, się spotyka ludzi, no ale też nigdy na to nie liczę w sumie, bo nigdy nie wiem kto mnie weźmie, ale biorą mnie zawsze dobrze ludzie. Ja jestem w Portugalii, nic nie jedzie. Jestem już gdzieś dalej, jakieś 6 km przejechałem. Oj, da boleja! O, złapałem następny. Deixa só colocar roupa aqui porque está pesada. ¿De dónde vienes tú? De Polônia. Polonia. Olha, eu falo português, não? Ou seja, meu português está mesclado com espanhol porque estava na Espanha e eu tenho problema. ¿Qué andas haciendo por aquí? Eu vou para Covilhã ou para Porto. Trochę widać różnicę pomiędzy tym, gdzie byłem, a gdzie jestem. Tak mi się przynajmniej wydaje. I aż pomyśleć, że to jest jeden i ten sam kraj, jest taki duży ruch, to jest niesamowite. Okazało się, że koleżanka mieszka obok kolegi, w związku z czym nie będzie problemu, żeby spać u jednego, a pić z drugą. Teraz muszę tylko znaleźć dokładnie, gdzie ona mieszka. Kurde, nie spisałem adresu. Ja może być takim debilem. Zrobiłem screena ekranu, ale na screenie się nie zapisał numer, pod którym mieszkam. No dobrze, że chociaż mam adres do drugiego kolegi, który mieszka tuż za rogiem gdzieś. O, jest, znalazłem. Dobra, dzwonię, mam nadzieję, że będzie w domu. Bo jak nie to lipa. Pukam. Hola. Olá. Matheus está vivendo aqui? Sim, sim, sim. Está na casa? Está. Posso entrar? Sim, claro. Mateus, está aqui um amigo teu, acho. Oh, come on. Dude, ¿qué es eso? ¿Tú vives aquí? Huh? Wait, I hola. told you it was small. Dude, sorry, I wanted to... Can I stay?